Na samym początku filmu zaczniemy od samego końca. Jak myślicie, jak długo tutaj wchodziłem? Moi drodzy, dzisiaj na sportowo i zabiorę was w jedno z moich ulubionych miejsc w okolicy. I przy okazji opowiem o 3 rzeczach, które Szwajcaria zmieniła we mnie. Jesteście gotowi? No to ruszamy. Chodźcie ze mną. Ale zajebista! Nie mogę uwierzyć, że tak się cieszy. Zapraszam was serdecznie na... Kiedyś, moi drodzy, wydawało mi się, że żeby iść do przodu, trzeba cały czas biec. Dopiero tutaj zrozumiałem, że człowiek robi największy postęp tylko wtedy, kiedy na chwilę zwolni. Idziemy. Tam gdzieś z dołu zaczynaliśmy. Słuchajcie, ja nie przyjechałem ogólnie do Szwajcarii po spokój. Nie przyjechałem go tutaj szukać, ale tutaj nauczyłem się go odnajdywać. Jeszcze kilka lat temu, wcześniej, dosłownie biegłem za wszystkim. Miałem kilka prac, żyłem w Niemczech, żona, dzieci, chodziłem na stałe do pracy, miałem też robotę na nocki, dodatkowa praca, cały czas gonitwa za czymś, chęć posiadania, kupić wszystko dla wszystkich, wszystko trzeba mieć. Tragedia. Dzisiaj już wiem, że to nie miało aż takiego mocnego znaczenia. Pokonaliśmy już 150 metrów przewyższenia. Nie będę ukrywał, momentami było naprawdę stromo. A wiecie co? Coraz bardziej doceniam właśnie takie chwile. Cisza, natura i święty spokój. Dobra, lecimy, bo nasz dzisiejszy punkt kulminacyjny jest już coraz bliżej. Moi drodzy, i żeby nie przyciągać, bo chodzi o to, żeby wyciągać wnioski. Podsumowując, to tutaj tak naprawdę w Szwajcarii, odkąd tutaj jestem, nauczyłem się powoli zwalniać. Zwalniać to tempo i układać sobie najpierw w głowie, a potem dopiero podejmować decyzje i żyć. Pamiętajcie, jak macie spokój w głowie, to możecie naprawdę, jakby to powiedzieć, łatwiej, płynniej i bardziej rozsądniej podejmować decyzje, które mają nastąpić. Nie macie takiego stresu. Ciężko, dawno nie chodziłem, ale czego się nie robi dla widzów. Idziemy dalej. Na samym końcu będzie nagroda, zobaczycie coś wspaniałego. Zostańcie ze mną i lecimy dalej. Chciałbym, żebyście przeżyli tą drogę ze mną tak jak ja jestem szczęśliwy. Tak, wy na samym końcu pewnie też będziecie szczęśliwi. Ten film da wam pewne wartości, więc zostańcie ze mną do samego końca. Lecę dalej. Tutaj, moi drodzy, taka ławeczka w cieniu. Tak to się prezentuje. Moi drodzy, największy hałas nie jest na ulicy. Największy hałas, moi drodzy, jest w głowie. I żeby sobie z nim poradzić, tak jak ja kiedyś myślałem, że znajdę szczęście bardzo szybko i w ogóle, nie tędy droga. Najpierw trzeba właśnie znaleźć ten spokój w swojej głowie. A my przechodzimy do następnego punktu. Moi drodzy, tak wygląda właśnie szlak. O kurczę. Moi drodzy, druga rzecz to nie motywacja. Druga rzecz to dyscyplina. A dyscyplina jest bardzo ważna. Motywacja przychodzi i odchodzi, a dyscyplina zostaje ze mną na lata. I tutaj poruszę taki temat, że
Bardzo ciężko było mi to wdrożyć, bardzo ciężko w ogóle było to zrobić, ale decyzja małych kroków była lepsza. Zacząłem od takich rzeczy, że najpierw coś przez 5 minut, przez 10, jakieś małe zadanie, małe sukcesy. Zbierałem małe sukcesy dla głowy, żeby było widać, że mogę. Dzieliłem sobie, tak jak mówię, duże rzeczy na mniejsze, tak jakbym chciał zjeść dużego słonia, sobie zawsze tłumaczyłem. I porcjowałem go, bo naraz się go nie da zjeść. I tak jak mówię, dyscyplina, małymi krokami naprzód. Zacząłem treningi regularnie. Od 2-3 tygodni ćwiczę naprawdę regularnie. Jest sauna, jest siłownia, jest też rozruch, gimnastyka. Zaraz będzie seria związana z fajnym rowerem, więc serdecznie zapraszam do oglądania. Ale nie o tym. Dzisiaj w tym odcinku poruszamy te 3 rzeczy. Spokój, dyscyplina, a punkt 3 Was zaskoczy. Poczekajcie na niego, opowiem o nim w lesie, a na sam koniec niespodzianka. No i żeby nie przedłużać, chodzi mi o to, że dyscyplinę zbudować jest ciężej. Wiadomo, motywacja, działam, ale to nie o to chodzi. Działać trzeba, ale jak to sobie poukładasz, to wyjdzie 3 razy lepiej. I dlatego też zacząłem nagrywać na YouTube i postawiłem sobie taką granicę, że jeżeli nie będę publikował co tydzień, to nie ma sensu. I na razie dowożę. Ale też nie o tym, bo o tym powstanie następny odcinek. Za tydzień zapraszam Was na niego. A jeżeli chcecie zobaczyć moją dalszą przygodę, to ruszamy w dalszą trasę. Oddech się trochę unormował, 2 minuty dla Was. I co, lecimy dalej? Lecimy. Mi też się podoba. Moi drodzy, przepraszam Was trochę za te sapanie, ale jeżeli człowiek zrzuca kilogramy i wchodzi pod taką górę, czy w ogóle chodzi po górach, to naprawdę trzeba złapać kondycję, a staram właśnie się to robić. Więc oglądajcie dalej. Lecimy. Ale kurwa męczy. Ale dobrze, tak się wydaje. Ale tak ma być. Tonight I'm gonna show what you've been missing. I'm sorry I don't pay you no attention. Tonight I'ma show you off, off, off. Tonight I'ma show you off, off, off. Tonight I'm gonna show what you've been missing. I'm sorry I don't. Moi drodzy, my już w blasku przechodzimy do punktu 3. A mianowicie, moi drodzy, punkt 3 jest to docenianie prostych rzeczy. Docenianie prostych rzeczy. Czyli chodzi mi o to, że kiedyś naprawdę myślałem, żeby osiągnąć szczęście, trzeba biegać za wszystkim, trzeba się pokazać. Często byłem właśnie w centrum uwagi i w ogóle chciałeś żyć jak w tych amerykańskich teledyskach. Ale dzisiaj już wiem, że spacer, ładna pogoda, cisza, spokój i spacerek właśnie, żeby pokazać Wam piękne miejsca, jest dla mnie ważniejszy niż gonitwa za czymś wielkim, za czymś takim, co za tymi rzeczami materialnymi. Wiadomo, każdy chce tam coś lepszego kupić czy mieć i w ogóle. Ja czekajcie, nie włączyłem mikrofonu. O, zdarza się. Ja ogólnie, żeby dokończyć jeszcze moją myśl, to chodzi o to, że naprawdę te proste rzeczy wydają mi się teraz bardziej cenniejsze niż te wszystkie materialne. Uwierzcie mi, nie chodzi mi o to, żeby teraz narzekać na tą elektronikę czy wszystkie jakieś tam inne rzeczy. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że naprawdę doceniam to, że rano się budzę, zrobię sobie gimnastykę 5-minutową, pójdę sobie pooddychać na balkon świeżym powietrzem, zaparzę sobie kawkę i na przykład lecę do pracy. W pracy pracuję, myślę prosto, bardziej o rzeczach, które muszę wykonać, bo mam dużą odpowiedzialność w pracy. I w międzyczasie, gdzieś tam w przerwie w ogóle cały czas myślę nad kanałem i staram się go rozwijać. No i później montaż, nagrywka, scenariusz i wszystko związane dla Was. To są naprawdę proste rzeczy.
trening. Ostatnio nawet zrobiłem sobie aktywną pauzę, że pół godziny spaceruję dosyć szybkim tempem w okolicy pracy. Zmieniam buty nawet i w ogóle. No i później ostatnie 10 minut to sobie właśnie zjem 2 jajeczka, wypiję sobie jakiś dobry soczek, sam wyciśnięty z pomarańczy, czy czasem właśnie robię sobie koktajl. No i doceniam naprawdę prostotę. Staram się wyciągać wnioski z moich starych żyć, tak jakbym powiedział, z kilku starych żyć. No i teraz właśnie bardziej idę w las. A powiem wam jeszcze taką ciekawostkę, zanim przejdziemy do zakończenia i zanim dojdziemy do tego miejsca, co wam mam pokazać, to ciekawostka jest taka, że ostatnio gdzieś przeczytałem artykuł, że jeżeli spędzasz dużo czasu w lesie, albo po prostu nawet nocujesz, masz, jak to się nazywa, namiocik, idziesz gdzieś na biwak czy coś, to oddychanie w lesie, to wszystko powoduje, że ci się jakieś reakcje chemiczne zachodzą przy wdychanym powietrzu, przy tych wdechach i oddechach. I uwierzcie mi, że ponoć na pierwszej linii odporności działa to tak, że jakby to powiedzieć, że zabija te komórki rakowe, że po prostu czyści organizm na pierwszej linii, że ma wzmocnione wszystko. Ja zrobię sobie 2-3 dni w lesie, to nawet będzie tak, że do miesiąca po pobycie w tym lesie to wszystko jest w organizmie i działa. Wiedzieliście o takim czymś? Mnie to zaciekawiło. Dajcie znać w komentarzu, czy ktoś się tym interesuje, bo naprawdę ciekawe zagadnienie, prawda? Dodam na koniec, bo zapomniałem wam powiedzieć, że im jestem starszy, im więcej lat mam, tym bardziej doceniam to, że dużo rzeczy za darmo jest lepsze, tak jak słońce, woda, powietrze, wiatr, sen. Te rzeczy naprawdę są za darmo i są najbardziej jakościowe w życiu niż jakieś inne, kurde, pierdoły. Zapamiętajcie sobie. Do celu idę swoim tempem, człap, człap, człap. Cytat Kenkiego. Tak to jest, nic ponad stan. Ostatnie 100 metrów i zaraz się odezwę. Zostańcie ze mną, bo warto. Tam jest ten punkt. Tam jest to miejsce. Już chwilkę. Moi drodzy, pamiętacie jak kiedyś mówiłem, że przyjdziemy tutaj inną drogą? No to właśnie jesteśmy. Tonight I'm gonna show what you've been missing. I'm sorry I don't pay you no attention. Tonight I'ma show you off, off, off. Tonight I'ma show you off, off, off. Okay, now hop up in that Rover and pretend like I'm a chauffeur. Windows down, that's that music loud, girl, we rollin'. Flying out on private, take that jet down to the islands. And might show you off in the Lambos. Moi drodzy, jeżeli chcecie poznać więcej takich miejsc, zapraszam was do mojej playlisty tutaj, która się wyświetli. Tam poznacie moją historię od zera albo inne miejsca. Warto oglądać, dowiecie się fajnych, wspaniałych rzeczy. Nie tylko sucha teoria o Szwajcarii. To są realia. Co jeszcze? W następnym odcinku poruszę temat, co pozwoliło mi wytrwać pół roku na kanale YouTube. A na dzisiaj mam nadzieję, że zasłużyłem. Napiję się herbatki i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!
subscribe to my channel.